Witam Was, moi drodzy, w kolejnym filmiku na moim kanale Historia jest prosta. Jak zapewne pamiętacie, ostatnio zajmowaliśmy się podrozdziałem Rewolucja francuska z tej oto książki, wczoraj i dziś z klasy 6. Natomiast dzisiaj zajmiemy się, zaraz znajdziemy, to byśmy już pojechali za daleko, tym rozdziałem Republika Francuska. No to zaczynamy, przepraszam za efekty dźwiękowe. Pamiętacie zapewne, że we Francji rozpoczęła się Wielka Rewolucja Francuska i ci rewolucjoniści nie tylko chcieli, żeby ta rewolucja objęła Francję, ale żeby objęła także inne kraje Europy. Tym krajom, na nieszczęście dla Francji, się to nie podobało. I jeżeli jakiemuś krajowi się coś nie podoba, to zazwyczaj dochodzi do wojny i tak to tutaj też było. Z Austrią i Prusami wybuchła wojna w 1792 roku. Na początku Francuzom wcale dobrze nie szło i kogo oskarżano? No otóż oskarżano, o dziwo, a może nie dziwo, Ludwika XVI, który wówczas jeszcze panował, pamiętamy, i jego żonę Marię Antoninę. Dlaczego akurat ich oskarżano? No dlatego zapewne, że uznawali rewolucjoniści, że nie w smak tejże parze rewolucja i że pewnie spiskują z tymi innymi państwami, żeby tą rewolucję obalić. Następnym takim czynnikiem, który tutaj ma znaczenie w tym rozdziale, to jest to, że wówczas bardzo były wysokie ceny żywności, więc to niezadowolenie społeczne rosło. I wyobraźcie sobie, że ta tutaj królowa, Maria Antonina, była tak, nawet nie wiem jak to nazwać, rozpieszczona i w ogóle oderwana od rzeczywistości, że kiedy ktoś jej doniósł, że lud nie ma chleba i dlatego się burzy, to co powiedziała Maria Antonina? No to niech jedzą ciastka. No więc wyobraźcie sobie, jak bardzo trzeba być odklejonym od rzeczywistości, żeby coś takiego powiedzieć. Ale wracając już z tej anegdoty do podstawowych rzeczy, no jeżeli nie ma chleba, ludzie są głodni, niezadowoleni, wściekli, no to wybuchają zamieszki. I tak też było właśnie we Francji, przez to, że ta żywność była niedostępna, a jeżeli już była, to w tak kosmicznych cenach, wybuchły zamieszki i tym razem nie poprzestali na tym, żeby zburzyć Bastylię. Nie. Oni poszli na Wersal i uwięzili Ludwika razem z całą jego rodziną. Uwięzili go i w 1792 roku zniesiono monarchię w ogóle we Francji i ogłoszono, że Francja od tej pory jest republiką, a cała władza należy do parlamentu. A parlament jest powoływany przez lud, przez naród. No i co? Ten Ludwik, że był tak uwięziony, no za długo to nie mogło potrwać. W końcu stwierdzono, że Ludwik jest zdrajcą narodu i został zgilotynowany. Zgilotynowany, pewnie widzieliście kiedyś w jakimś filmie, a jeżeli nie, to gilotyna to jest taka maszyna specjalna do obcinania, do pozbawiania człowieka głowy, więc nie tylko Ludwik, ale i Maria Antonina zostali ścięci. Czy to było dobre dla Francji? No, niekoniecznie. Co się dalej działo? Nie dość, że pamiętamy, że Austria i Prusy walczyły z Francuzami, no to dołączyły kolejne państwa Europy i zawiązały taką koalicję, takie porozumienie antyfrancuskie. Tam i Wielka Brytania, i Holandia, i Hiszpania, i Portugalia. I wszyscy chcieli, żeby ta republika upadła. Natomiast z kolei w samej Francji nadal narastały bunty, nic się nie poprawiło z tymi cenami żywności, z dostępnością jedzenia. Zapanował głód wśród mieszkańców miast i wsi. I siłą wówczas, ponieważ już był tam taki, jakby to powiedzieć, kociołek kipisz, tak? Czyli nie było wiadomo, w którą stronę iść. Przejęło takie stronnictwo Jakobinów. To było stronnictwo radykalne. Co to jest radykalne? Kto to jest taki radykalista? To jest ktoś, kto dąży do celu po trupach, czyli nieważny jest koszt, ważne jest osiągnięcie celu.
I tutaj też tak było. Ich przywódcą był taki pan, który nazywał się Maksymilian Robespierre i on razem ze swoimi poplecznikami stwierdzili, że najlepiej to będzie zastosować terror, zastraszyć wszystkich i wtedy wszystko wróci do normy, sytuacja się ustabilizuje. I w tym celu powołali taki twór, który nazywał się Trybunał Rewolucyjny. Co to było? No to był taki sąd, który wydawał tylko 2 wyroki. Albo była śmierć, albo uniewinnienie. Przy czym w ogromnej przewadze była jednak śmierć. Wystarczyło, że ktoś doniósł na taką osobę, że ona na przykład nie sprzyja rewolucjonistom, albo że sprzyja, ale akurat nie tej frakcji radykalnej, temu odłamowi radykalnemu. I już można było trafić na gilotynę. I był taki okres, który się nazywał okresem Wielkiego Terroru. To był czerwiec i lipiec 1794 roku, kiedy wyobraźcie sobie, 14 000 osób zostało zabitych. Właśnie za to, że nie sprzyjało, albo po prostu ktoś powiedział, że nie sprzyjają. Nikt tam się nie wdawał w zbędne jakieś rozważania i udowadniania, że tak, że to prawda, nieprawda. Najprościej było skazać na śmierć. I ten właśnie okres się nazywa okresem Wielkiego Terroru. Ale żebyście nie myśleli, że to tak można bez końca. Nie. Otóż już w tym samym lipcu, w którym jeszcze przecież trwał Wielki Terror, te osoby, czyli nie dość, że Robespierre, jak i jego wspierający go też przywódcy Jakobinów zostali aresztowani i skazani na karę śmierci przez zgilotynowanie. Czyli zobaczcie, jaka w ogóle parodia, jaki paradoks, że najpierw oni wysyłali ludzi na śmierć, a za chwilę ich wysłano na śmierć. Choć nie można powiedzieć, ten czas tego wielkiego terroru miał swoje plusy. No to raczej jest dziwne, ale miał, ponieważ udało się troszeczkę opanować kryzys, udało się poprawić sytuację na froncie, w którym, jak pamiętacie, Francja walczyła już nie tylko z Austrią, ale także i z Holandią, Hiszpanią, Portugalią, Wielką Brytanią, więc mnóstwo było tych państw, które były zaangażowane w koalicję antyfrancuską. No i generalnie ten minus to był ten strach przed śmiercią, wręcz paraliżujący, że ktoś nam nie doniesie, że ktoś powie, że ja nie popieram tychże Jakobinów i za chwilę skończę na gilotynie, więc no, ten strach był dosyć paraliżujący, ale tak jak mówiłam, Robespierre w tym lipcu i jego ludzie zostali aresztowani i zgilotynowani i to był koniec tego Trybunału Rewolucyjnego, rozwiązano po prostu i wybrano i uchwalono nową konstytucję w 1795, a więc 5 lat po tym, jak była uchwalona ta pierwsza konstytucja, uchwalono drugą konstytucję i od tego czasu władzę sprawował taki 5-osobowy rząd zwany dyrektoriatem. I co ta konstytucja nam mówiła? Przede wszystkim, że prawa wyborcze przysługują wszystkim obywatelom, którzy płacą podatki. Czyli nieważne z jakiej warstwy społecznej się wywodzisz, ale jeżeli płacisz podatki, to przysługuje Ci prawo wyborcze. Natomiast jeżeli masz majątek, jeżeli masz dużo pieniędzy, to możesz kandydować na najwyższe urzędy. I tutaj właśnie to mamy, że masz majątek, ubiegaj się o urzędy, bo jeżeli nie masz, no to niestety nic z tego nie będzie. Natomiast to, co ta konstytucja bardzo fajnego zrobiła, to zachowała te wszystkie zdobycze, które rewolucja przyniosła, czyli właśnie rozdział Kościoła od państwa, że było prawo do własności, była swoboda działalności gospodarczej, także i równość wobec prawa przede wszystkim. Także tak na tym kończy się ten rozdział. Ja Wam bardzo dziękuję. I niedługo będzie rozdział następny, czyli epoka Napoleona Bonapartego, w którym Wam opowiem o tym bardzo ambitnym, bardzo zdolnym, choć niewysokim generale. Także pozdrawiam Was i do usłyszenia przy okazji następnego filmu. Subskrybujcie kanał
Historia jest prosta, a na pewno wszystkiego się nauczycie i bez problemu napiszecie sprawdzian z tego zakresu. Pozdrawiam.